Witam Was, moi drodzy, w kolejnym popołudniowym podsumowaniu Meteo. Sądzę, że takich podsumowań będzie więcej, będą codzienne, ponieważ bardzo dobrze się przyjmują. My już tutaj przechodzimy do tematów. Na początku zerknijmy sobie, co tutaj ciekawego dzieje się w Polsce, ale również na świecie. Zacznijmy od Polski, okolice Poznania i tutaj z okolic Poznania przelot z Barcelony do Gdańska widoczny nad Poznaniem 28 grudnia. I tak jak piszę piorunująco na swoim fanpage'u na portalu X, dla takich chwil warto wyjść na balkon. Dzięki chmurze Cirrostratus mocno oświetlonej księżycem w pełni, zarys samolotu i smuga kondensacyjna doskonale zaznaczyły się na ciemnym niebie. Widok jest piękny, naprawdę gratuluję zdobyczy. Przenosimy się teraz za granicę, a dokładniej do stanu Kalifornia, ponieważ tam zaobserwowano tak to wyglądało na szybko raz jeszcze. A my z Kalifornii przenosimy się na Martynikę. Tam znów można było zaobserwować trąbę wodną. O trąbie wodnej wspominałem w jednym z ostatnich materiałów, natomiast na pewno przyjrzymy się temu materiałowi raz jeszcze bliżej. Chodzi przede wszystkim o to, jak powstaje trąba wodna, kiedy przede wszystkim powstaje. Ale wodę ściąga do siebie, niesamowite. Sytuacja miała miejsce 27 grudnia. Widać, jak zbliża się do lądu. Zaraz powinna wejść i się rozpaść. Takie trąby wodne po wejściu na ląd mogą utrzymywać się do 4, 5 bądź nawet 10 minut, więc jeszcze mogła trochę pożyć. Przenosimy się do Europy, tym razem do Wielkiej Brytanii. Tam są wydane ostrzeżenia na weekend przed silnymi porywami wiatru, ponieważ, przepraszam, zbliża się kolejny głęboki niż, bardzo głęboki niż Costa, o którym też wspominałem na jednej z naszych ostatnich prognoz. Ten niż ma dobrze rozwinięty system frontów atmosferycznych i on przyniesie bardzo złą pogodę w Wielkiej Brytanii, w Irlandii. Prawdopodobnie zostanie on ogłoszony sztormem i dostanie swoje własne imię. Oczywiście uspokajamy, że on nie zagraża Polsce. Specyfika jego jest taka, że wędrować będzie nad Morze Północne i tam powoli będzie się wypełniał. U nas natomiast mamy pogodę przede wszystkim ładną w Polsce południowej, w Polsce centralnej, po części w Polsce jeszcze północno-wschodniej, natomiast od zachodu zmierzają do Polski opady deszczu pochodzenia konwekcyjnego i burze. W momencie, kiedy nagrywam, te burze już powinny gdzieniegdzie występować w Polsce północno-zachodniej, a wędrują one z nad północnych Niemiec. Lokalnie są całkiem dobre warunki do powstania właśnie komórek burzowych. Jak widzimy, opady konwekcyjne występują przede wszystkim w Niemczech, ale one będą dosyć szybko przemieszczały się w kierunku wschodnim nad Polskę północno-zachodnią. Zerknijmy sobie, jaka będzie pogoda w godzinach popołudniowych w
piątek. W Polsce północnej opady, w Polsce południowej bez opadów i tam zdecydowanie ładniejsza pogoda. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich nadal mgły i zachmurzenie całkowite. W Polsce północno-wschodniej, szczególnie w godzinach popołudniowych i wczesnowieczornych, zaczną występować opady deszczu i zachmurzy się całkowicie. Natomiast w Polsce północno-zachodniej do opadów deszczu pochodzenia konwekcyjnego dołączą też burze, bądź już dołączają, gdy oglądacie ten materiał. Ikony są bardzo małe, bo te burze nie powinny być silne. Wiatr nadal będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich, w kierunku północno-wschodnim, słaby, lokalnie umiarkowany. No i najcieplej będzie w Polsce południowo-zachodniej 10 stopni Celsjusza. Najchłodniej nie tyle w Suwałkach, co w Polsce południowo-wschodniej z racji tego zachmurzenia całkowitego i mgieł, tam tylko 4 stopnie Celsjusza. Na pozostałym obszarze temperatury pośrednie. W nocy nadal pogoda deszczowa w Polsce północnej, szczególnie w linii od Gorzowa Wielkopolskiego po Bydgoszcz, Białystok, Olsztyn, Augustów. Tam zachmurzenie duże do całkowitego i opady deszczu. Na północnym zachodzie już zacznie się przyjaśniać, natomiast mimo tego zachmurzenia będzie dosyć dużo. W Polsce południowej przejaśnienia, a im bardziej na południe, tym tych przyjaśnień będzie więcej. Oczywiście Bieszczady znów pełne zachmurzenie z mgłami. Wiatr nadal wiejący z południowego zachodu na północny wschód, jedynie w Polsce południowej skręcający bardziej na północ, bo on tam kieruje się w stronę ośrodka niskiego ciśnienia. No i sytuacja temperaturowa podobna. W Polsce południowo-zachodniej temperatury najwyższe, tam 9 stopni Celsjusza. W Polsce południowo-wschodniej temperatury najniższe, Rzeszów, Przemyśl jedynie 3 stopnie Celsjusza. Zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, sieć obserwatorów burz wydała prognozę burzową obowiązującą do 30 grudnia do godzin porannych. Marginalne zagrożenie burzowe dla Polski zachodniej, północno-zachodniej i częściowo północno-wschodniej. Szansa na burzę jest nieduża, ale te burze mogą jak najbardziej wystąpić. Jak wystąpią, nie powinny być w żaden sposób silne, ale mogą przynieść krupę śnieżną bądź opady małego gradu i silniejsze porywy wiatru, więc na to trzeba uważać. IMGW na dzień dzisiejszy wydało ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru od 70 do 85 km na godzinę w porywie dla Polski południowej, nie licząc południowych część województwa małopolskiego i podkarpackiego. Tam nie ma silnych porywów wiatru, więc tam są mgły. Północ kraju bez ostrzeżeń, natomiast nadal utrzymywane są ostrzeżenia przed roztopami 1 stopnia dla okolic Jeleniej Góry oraz południowe regiony od Bielska Białej. No i zbliża nam się Sylwester, zbliża nam się Nowy Rok. Zobaczmy wstępnie, co widzą modele numeryczne na tą chwilę, jeśli chodzi o te 2 dni. Przede wszystkim uspokajam, żadnej wichury nie będzie żadnych śnieżyc. Sytuacja niewiele będzie różniła się od dzisiejszej pogody, bądź jutrzejszej pogody. A więc jeśli chodzi o temperatury, modele już tutaj są dosyć zbieżne ze sobą i widzimy, że 31 w godzinach porannych przedpołudniowych te temperatury mogą być dosyć niskie w Polsce wschodniej, centralnej, tam od 1 do 2 stopni Celsjusza, ale potem już wzrosną do poziomu 4 bądź 5 stopni Celsjusza i takie już będą utrzymywały się również w nocy i 1 stycznia. Ciśnienie, o ile 31 będzie dosyć wysokie, bo 1018, 1019 hektopaskali, o tyle widzimy w nocy z 31 na 1 spadek ciśnienia do 1000 hektopaskali, a to świadczy, że całkiem niedaleko będzie przemieszczał się układ niskiego ciśnienia, który przyniesie opady deszczu, przy czym te opady bardziej są prognozowane 1 stycznia, lokalnie do 16 mm w Polsce centralnej, jednak bardziej prawdopodobne 6 do 8 mm. To rozwiniemy oczywiście na naszym live o godzinie 19 i dokładnie się temu przyjrzymy. No i zostają nam porywy wiatru. Jeśli chodzi o porywy wiatru, to tutaj również nie widać rewelacji.
W miarę silnych porywach wiatru, które wystąpią 30 i te porywy wiatru mogą osiągać 60 do 70, 50, przepraszam, do 60 km na godzinę, będziemy mieli uspokojenie sytuacji i maksymalne porywy wiatru, jakie mogą wystąpić, to będzie 40 do 50 km na godzinę w dzień. Natomiast, przepraszam, w nocy z 31 na 1 i 1, natomiast najsłabsze prognozowane to 10 do 15 km na godzinę, więc będzie całkiem chyba przyjemny ten Sylwester i Nowy Rok. Dzięki za obejrzenie tego materiału, możecie go zasubskrybować, kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, zostać możecie również naszymi patronami, bądź wesprzeć po prostu blikiem. Życzę Wam dobrego dnia i widzimy się o godzinie 19. Pozdrawiam. Cześć.